Siemano, witam wszystkich. Drugi dzień targów, mój głos zdarty, ale chcę wam trochę pokazać, co tutaj jest. Także na starcie będzie trochę filmu z osobami, z którymi już, tak mówię, mam współpracę, także nie wypada mi do nich nie pójść. A później przejdę się po tych 7 halach, bo jest 7 hal dowalonych do pełna, także jest tutaj normalnie masakra. Także idziemy. Dobra, nie wiem czy ostatni, czy nie ostatni. Hello, hello. Zobaczymy. Kolegę znacie? Nie znacie. Nie znacie, Nie ale znacie. od niego się zaczął Ewes u mnie tak naprawdę, bo od niego pierwsza płytka do jeszcze mojego trojaczka, który dalej stoi. Na razie sobie stoi, bo u mnie działa co? U mnie działa wysoki, tak? Tak. Wysokonapięciowy magazyn energii. Zaraz przejdziemy od drugiej strony, ale słyszałem, że niskie napięcie się chyba kłania też. Tak, tutaj. Także tutaj będzie 48 na Ewesie, dalej tak, na Tesli, Tak. bo Tesla ma możliwość 2 moduły 44 V. Także to nie jest trudne i do tego właśnie jest tutaj falownik. Na razie Ewes, u mnie to będzie daje, no nie ukrywajmy, nie? U mnie to będzie Sansek, no. I tak to samo Wszystko tu na środku, 48 przyjmuje i wypluwa z siebie, no. Kwestia gdzie serwery tak naprawdę, kto gdzie chce mieć, ale to nie jest ważne, nie dzisiaj o tym. Warto mądrzejszych posłuchać, że tak powiem. I mogę zobaczyć teraz wreszcie ten magazyn od środka pokazać, czy nie? Możesz nagrać Mogę nagrać. i zobaczymy czy w autoryzacji przejdzie. Nie, to ja muszę, albo mogę, albo nie mogę, bo swojego nie mogę. Ja o tym wiem. Czyli nie mogę na razie. No i tyle. No nie mogę. Takie są prawa rynku i tyle. Tutaj oglądają inni. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Nie ciągnę temu. Nie będę ciągnij, za język, nie ciągnij mnie za język, bo później się będą lubimy. problemy. Tak. Ale tak to wygląda, jak ja nagrywam na wariata i wychodzi na wariata. Także chociaż wam tutaj pokażę, co tu Nie, z po tego... prostu mamy podpięty pod sieć, więc nie chcemy Nie wolno otwierać. Tak, to też po co takie rzeczy pokazywać, jak są podpięte. Ale to, dobrze teraz powiedziałeś. Magazynu wysokonapięciowego nie wolno otwierać bez też odpowiedniego nawet ubioru, że po tak prostu. powiem. No. To co żeśmy mówili na targach. Jak się dotkniesz, to tylko zostanie z ciebie, no. Kubka popiołu nie, ale możesz być trup. I to trzeba mówić głośno. Uczmy się dobrych manier przy tym, bo jest to ważne. Wysokonapięciowy jest Co tutaj dużo niebezpieczny, jeśli nie umiesz się z nim obchodzić. Tak. Tak jest. Dobra, obracamy się. I tak, no, co wam mogę powiedzieć? 2 skrzynie, ale No, będzie skrzynia. niskonapięciowa skrzynia. Tak, proszę zobaczyć, 41 Tego, V. powiem ci, ja z tego wszystkiego nawet tego nie widziałem, że tak powiem. O, rozjazd Ale faktycznie jest bateria 41. Oj, tu nie tu. straciła. O, tu. Jest 41 V, no widzicie? Faktycznie, dokładnie. Taki jestem zaganiany, że nie ogarnąłem. Także jest bardzo dobra informacja, bo to jest jednak popularniejsze. Niski voltaż niż wysoki voltaż, a pojemność nam zostaje dalej. robimy wysokie napięcie. Ale nie wszyscy, Idziemy dalej. ale nie wszyscy z tym się niestety, no to jest trudne i ja, Hubert, powtarzamy o tym, że to nie jest dla wszystkich do grzebania. Każdy znajdzie coś dla siebie. Co tu dużo mówić? Zrobimy to, co będzie klient chciał, to, co jest potrzebne po prostu mu i to jest dla nas w tym momencie tak jakby najważniejsze. Jak będzie możliwość, to u mnie będą na testach. Jak nie będzie, to na pewno się coś z tego gdzieś znajdzie. No spokojnie. Przerobimy mojego na niskie napięcie i też można, czego nie? No pewnie. Także zobaczymy. Dobra, słuchajcie, mamy tak, niskie napięcie i przeważnie deję pod niego. Niskonapięciowy, dokładnie. Ja mówię, że deję, to, bo, co to, robimy. bo u mnie niedługo będzie deję, także będę miał zdeję. Powiedz mi, co tu No i jest? tutaj mamy bajer. Bajery, właśnie, co to jest? Może tutaj właśnie od razu osoba bardzo odpowiedzialna za to wszystko. Pan się przedstawi. Dzień dobry, ładnie. Ci wszyscy, Po jeszcze kolei, jak możesz, po kolei. to pokaż przede wszystkim ten napis na górze, bo wszyscy się pytają, podaruj nowe życie baterii samochodu i Tak. to ich tutaj przyciągnie. No i bardzo dobrze. To jest urządzenie dla tego, żeby nie wyrzucało używane baterie z samochodów, a robiły bardzo ekologiczne rozwiązania magazynów energii na Tesla 3, Tesla S, Nissan Leaf, Kia Niro i дуже F6 teraz bardzo dużo wykorzystywać. Coraz więcej tego złomu się pojawia. Tak, i żeby już nie było śmieci. Second life, tak. Czyli second life, robimy, nie złomu, pamiętajcie. Jak to mówimy, robimy teraz nie recykling, tylko... Dajemy drugie życie baterii, tak, to jest zapomniałem nasze słowo, główne, to zapomniałem jest nasze słowo. główne przesłanie od początku tak naprawdę. Tak jest, czyli nie produkujemy elektrośmieci, tylko przedłużamy ich przydatność do wyrzucenia. Tutaj mamy nową płytkę, już wykorzystujemy. Jedziemy. O, to jest nowa płytka.
która będzie wykorzystywana do nowych BMW, które wykorzystują nowy KAN. Będzie aplikacja mobilna, połączenie z inteligentnym domem. To jest u nas nowe urządzenie, inwerter KAN do komunikacji z głównymi falownikami, to jest Safar, DS, Solax i mamy cały taki zestaw i dodajemy I cały przygotowane czas pod nowe. taryfy dynamiczne, prawda? To jest bardzo ważne, bo tutaj jest dużo już to mieć tak naprawdę i tutaj mamy to zrobione. Teraz pracuje ta szafka HV. O, To ja No wam i tutaj pokazuję mamy na kanale informacje te wszystkie dokładnie. rzeczy. Na te, które Ale to już jest mamy, po prawda? Cambridge'u wszystko, czyli jak to mówię, Ewes rządzi Sofarem w tym Ewes momencie. rządzi Sofarem. Ewes rządzi Sofarem. Sofar jest tylko takim podkładnikiem, a jednak jest tutaj. Ty mój, przyszedł. on się musiał to pojawić, bo to jest jednak jego dziecko. ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny jest tak. tego tematu. Ja tylko patrzę, co się tu dzieje, bo ja to tak... Waldek mnie zaprosi. No właśnie. A i dobrze, Ewes też mnie zaprasza. Ewes zaprasza, zawsze. Także summa summarum, dobra rzecz, bo pojawia się niskonapięciowy magazyn energii dalej na Tesli. I to jest dobre. To jest bardzo dobre, bo tak jak ja mówię, na wysokie napięcie jednak będzie dla klientów takich większych firm i inne rzeczy, a taki klient normalny jednak pójdzie w to niskie napięcie, bo nie będzie się bał. My nie straszymy nikogo, prawda, ale już się utarło wysokie napięcie, że to się To, co pali tutaj i w też ogóle i cuda. wymyśliliśmy wspólnie oczywiście, że taki magazyn niskonapięciowy jest fajny, bo jest modułowy. Możemy go na początku sobie wrzucić tam 10, 20 na przykład kilowatogodzin i później go powiększyć. I mamy piękną obudowę, do której po prostu dokładamy następne moduły i go powiększamy. Mamy trochę kasy, wrzucamy po prostu tą Tak, baterię i tyle. Więc to jest tak jakby też Jeszcze fajny interesny temat, Jest. że to jest uniwersalna szafa, czyli Dokładnie. jak ktoś ma inwerter low fall, to możemy dokładać moduły low fall, później zmieniamy No tylko się inwerter. napięcie tego zmienia na inwerterze dokładnie. i nic Później więcej tak zmieniamy na high fall, to jest szafka taka dalej. uniwersalna. Ewes dalej jeden ten sam, tylko mu to dopisać po prostu. Cały co czas ma ten sam mieli. support, który jeszcze nie działa tak jak by chciał, ale pracujemy nad tym, żeby po prostu Dużo było... jest takich, co Tak. nie działa, by chciało, ale po to jestem ja i u mnie się testuje, po to się ogólnie to testuje na bieżąco i Tak. żeby to działało jak chciało. Ważne, że jest rozwój cały czas, a nie stoimy. To właśnie też jest taki plus moim zdaniem tej naszej całego zespołu, że rozwijamy to, że nie jesteśmy z całym szacunkiem dla Chińczyków, dla tego, ale po prostu staramy się to rozwijać, cały czas dostosować to, co jest do rynku, a nie wypuścić coś i później nie było supportu, więc cały czas też piszcie do nas, jak coś już kupiliście, kupujecie, piszcie do nas, pytajcie się, postaramy się na wszystko odpowiedzieć. A mówił, że nie wie, co ma powiedzieć. A idzie jak z nut, elegancko. Także słuchajcie, ja lecę dalej, mówię tak po trochu wszystkiego, próbuję tutaj liznąć, mówię chociaż swoich odwiedzić i może jeszcze coś z targu tutaj przejdę i zobaczę, co jest. Także I lecimy. tutaj jeszcze coś pokażemy na A koniec. czekaj. Proszę zobaczcie. Aplikacje, wszystko dostępne przez, O, jakie czerwone. przez Ja mam internet, zielone. Ja mam przez zielone. komputer. To akurat, to jest u mnie, No, wiesz, tutaj widzowie to- znają, tak. ale tego nie. No właśnie, tego nie znacie. Tego nie tutaj było. bardzo fajnie to widać, bo widać i mapę baterii, O, która jest nisko, to jest która super. jest wyżej. To jest fajne właśnie. No, To jest więc, fajne, że można sobie obserwować, jak się każde Rozwijamy. ogniwo ten Jak zachowuje. oglądacie to za rok, to może ta grafika się zmieni. Cały czas będzie coś lepszego. No i dobra, dużo informacji nawet dla mnie, powiem wam, bo nawet nie wiedziałem, że jest to, tamto, siamto, bo no, cały czas biegu. Dobra, ja idę dalej. Wam dziękuję Pozdrawiamy serdecznie. cała nasza ekipa. Lecimy. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. I kolegę znacie, Damiana, prawda? Zaczynaliśmy składać te skrzynki u mnie, a teraz już... Było jakiś dobry rok temu. Teraz już, no ponad rok temu Tak, na wiosnę. i robi robotę. Ludzie chwalą, że robi robotę i idziemy dalej. Powiedz mi, co się zmieniło teraz? Co się zmieniło? Od 1 kwietnia będzie dostępna aplikacja, czyli już będzie możliwość zdalnego monitorowania i ustawiania parametrów, czy to napięcia, czy to mocy, Wszystko, co się dzieje na czy to EKOZPV będzie na aplikacji obciążenia. widoczne. W tej chwili akurat sterowniki nie pracują, Wiem, o co chodzi. ale podgląd jest, tak? Teraz czekaj, do widzów, bo to mamy w jednym kawałku. Co to jest? Jeszcze raz, tak pokrótce, bo Tak. wiesz jak to jest, nie? Tak, tutaj mamy układ pomiarowy, tutaj mamy No układ właśnie. wykonawczy, który przekazuje energię do grzałki. No tutaj jakieś zabezpieczenia po prostu, no to co musi być zabezpieczone. No, zabezpieczenie, które muszą być po prostu. Tak, które O, muszą być. Tak. Zabezpieczenie nadprądowe,
No i kontrolki zadziałania fazy, termostat dodatkowy do grzałki, wszystko kwestia... A te kontrolki od kolegi Andrzeja akurat. Tak, to podejrzany od... Także to nie ma tak, że my wszystko wymyślamy na bieżąco, ale niektórzy użytkownicy robią inne rzeczy i podbieramy te pomysły, bo są bardzo fajne. Tak, bardzo fajny pomysł. Wizualne dla ludzi, właśnie to jest fajne wizualnie, jak się świeci mocno to jest więcej, jak się świeci słabo, fajny temat. I tu jeszcze mamy ścianę, na której to już tak wygląda, jak ma wyglądać, prawda? Jakbyś tak opisał pokrótce właśnie, że wiesz, fotowoltaika, co się dzieje z napięciem. Czyli tak, produkuje fotowoltaika prąd i jeżeli napięcie przekracza 253 V, wiadomo, kolbki się wyłączają. Sterownik ustawiamy na 252,5 V. Cała nadwyżka powyżej 252,5 V zostaje poprzez regulatory zrzucona na grzałkę. Działa to poprzez płynną regulację mocy grzałki. Czyli wrzucamy wodę, czy użytkową, czy kocioł, czy cokolwiek, wodę. Tak. Najprościej jest wrzucić na wodę. Aczkolwiek są tu w sterowniku przekaźniki, można to tutaj pokazać, którymi można zasterować inne odbiorniki, typu jakieś tam ładowarka do samochodu, magazyn energii. To żeśmy właśnie rozmawiali, że można jeszcze był w magazyn energii, nie tylko w grzałkę, ale też w baterię pchać tam. Tymi napiskami możemy zasterować inne różne po prostu rozwiązania. I cały czas się produkt rozwija. Tak. A co najważniejsze, to jest na polskiej firmie, na Zamelu, także jest zaplecze techniczne i to nie przepadnie. I tematy gwarancyjne, takie rzeczy już jest też, bardzo fajnie to wychodzi. Także Damian, co tam jeszcze o tym więcej? Na razie, co więcej, na razie za tym, że z aplikacją doszła jedna funkcjonalność autokonsumpcja z przekaźnikami. Jedna tutaj jest nowy tryb. Tak, autokonsumpcja z limitem mocy to już była, autokonsumpcja pełna. A któż to przyszedł tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Autokonsumpcja pełna, która się cieszy od jesieni, bardzo popularna jest, czyli zużywanie tutaj fajnie mamy pokazane co jest co, nie? Ta funkcja pełnej autokonsumpcji na tych nowych zasadach rozliczania, także jest bardzo Właśnie, zużywamy energię na własne potrzeby, jeżeli jest taka możliwość. Także nie oddajemy prądu po 30 groszy, nie odbieramy go po 20, tylko jak najwięcej go zużywamy, tak? Właśnie, nowy system, można też właśnie grzałką ładować tą autokonsumpcję. Nie trzeba mieć magazynów energii, tak jak ja mam bateryjnych, tylko można to wszystko wciągać poprzez fotowoltaikę. Nie pchać w sieć, tylko pchać bezpośrednio. Albo wciągamy na grzałkę, żeby podać sobie wodę użytkową, żeby bez dodatkowych urządzeń, dodatkowych innych rzeczy. Tak. Czyli zabezpiecza nam 253 V do możliwości, jakie tylko ma grzałka tak naprawdę, nas ogranicza jej moc, prawda? Autokonsumpcję, teraz już pełny monitoring jest, no i dalej się rozwijamy. Dokładnie. Rozwijacie. Tak. Może tak. Także jak na razie temat zakończymy. Ja idę dalej. Także szczęścia, zdrowia. I zobaczcie, jak to tutaj jest. Spotkali się dwóch, w życiu się nie widzieli i co się dzieje? Jeden ma pomysł, a drugi wie, jak to rozwiązać inaczej. I o to cały czas w tym wszystkim chodzi. Że to się da inaczej, a nie jak szli w tą stronę cały czas. Także rozwój, cały czas rozwój, ale też trzeba się między sobą jakoś, że to powiem, skomunikować, dogadać. I ja tak nieskromnie powiem, ja cały czas jestem łącznikiem tych wszystkich ludzi, bo ja ich znam. I wiem, co mniej więcej kto wie. Także lecimy z tematem dalej. Dobra, słuchajcie, kolejne stanowisko. Znacie, kolegi nie znacie, ale znacie Green Wallboxa. Ej, ty jesteś właścicielem czy... Współwłaścicielem. A, współwłaścicielem, o właśnie. Prezesem zarządu. Tak nie byłem tak do końca pewny twojej, no to widzicie, prezes młody prawie taki, także młodszy ode mnie, na pewno. No i mniej więcej te urządzenia to jest też gdzieś tam Właśnie, powiedz idea. coś właśnie więcej, bo ja lubię, Tak, jak my wy mi dajecie zaczęliśmy, informacje. Jako firma zaczęliśmy od sprowadzania urządzeń z Chin. Z własnym logo, z własnym brandem. Mniej więcej po roku działalności zauważyliśmy przede wszystkim, że każdy klient potrzebuje czegoś innego. No i ciężko na tych chińskich urządzeniach dostarczyć każdemu tego, czego on potrzebuje. I to był moment, w którym podjęliśmy decyzję o stworzeniu własnego urządzenia, które będzie produkowane i zaprojektowane w Polsce, tak żebyśmy my dalej mogli to rozwijać. Tak? Bo to, że dzisiaj widzimy te urządzenia, one już działają, natomiast dalej pracujemy nad tym, żeby dodawać nowe funkcje, tak jak niedługo będzie w końcu Smart Charging dostępny. Tak, jest w trakcie testu. Na to już czekam. Generalnie aplikacja jest pod to gotowa
system jest pod to gotowy w oprogramowaniu w urządzeniu. W skrócie ten smart charging, na czym to będzie polegało? Funkcje są powiedzmy 3. Pierwsza, chyba najbardziej popularna, to ładowanie z nadwyżek fotowoltaiki, czyli użyjemy do ładowania tylko Nie pchamy w i sieć, wyłącznie- tylko pchamy w baterię. Dokładnie. Załączy się ładowanie wtedy, kiedy mamy nadwyżkę i wyłączy się wtedy, kiedy ta nadwyżka znika, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest odwrotna sytuacja, gdy nasze przyłącze jest zbyt słabe, żebyśmy mogli na przykład zainstalować wallboxa 22 kW albo 11 kW, albo mamy, nie wiem, przyłącze 14 kW i pompę ciepła, więc wiadomo, że różnie to tam działa, więc te 11 kW nie zawsze jest dostępne, więc możemy zrobić tak zwane dynamiczne ładowanie. Czyli moc ładowania ograniczy się, gdy zużycie pozostałych urządzeń w domu się zwiększy. Więc to jest kwestia... Współpraca z domem. Dokładnie. Z wszystkimi urządzeniami. No to tak. A trzecia rzecz to jest grupowe ładowanie. To jest bardziej pomyślane przede wszystkim o wspólnotach mieszkaniowych, czy miejscach, gdzie chcemy zainstalować więcej tych urządzeń. Mamy na przykład... Żeby nie przeciążyć sieci po prostu. Tak, mamy na przykład 50 kW, ale chcemy zainstalować 30 ładowarek. 30 nie, bo tam 3,6 kW musi być. No to już tam 6 nieważne, amper musi być, nie, ogólnie no. mówimy. Tak, ale jesteśmy w stanie je połączyć w sieć i dynamicznie rozdzielić tą moc ładowania pomiędzy wszystkie ładowarki, dzięki czemu każdy jakąś tam ilość prądu będzie się w stanie ładować. No to, że tak powiem, wystarczająca To informacja jest nowość, na już. pracujemy nad tym, żeby jeszcze w lutym to było wszystko dostępne w ofercie już na stronie i tak dalej. Natomiast też wszystkie urządzenia, które dotychczas sprzedaliśmy z serii 2 Pro, one są wstecznie kompatybilne, czyli my wypuścimy aktualizację oprogramowania i będzie to Czy takie, jak ja mówię, upośledzone są, póki nie dostaną pełnej funkcji. Dokładnie. Nie trzeba kupować nowego urządzenia, tylko ono dostanie wreszcie wszystko to, na co już jest gotowe. Dokładnie. Ale to jeszcze nie było gotowe. To jeszcze nie było gotowe, natomiast jeszcze z takich fajnych rzeczy, które w planach są, no to w drugiej połowie tego roku wchodzą nam dynamiczne stawki za ładowanie, tak zwane stawki 15-minutowe. No i też mamy plan zintegrowania się, określamy cenę, po jakiej chcemy się ładować i tylko wtedy nam samochód się ładuje. Czyli auto jest naszym magazynem energii, jak magazyn energii, po prostu zaczynamy to bez magazynu energii, możemy nawet jeszcze więcej po prostu na tym korzystać wszystkim w nowym systemie. Dobra, przejdziemy się trochę jeszcze po produktach, bo wy widzieliście tylko u mnie, znaczy może tu są dalej te dwa produkty, ale są jeszcze inne osłony tych produktów. Także jak widzicie, u mnie jest biały, ale jak ktoś ma drewniany domek, można sobie zrobić właśnie w takie drewienko, albo jest kompletnie czarny. Także wallbox standardowy, ale tam jest coś, czego ja wiem co jest, ale jeszcze może tak, u mnie to już jest na testach, jeszcze nie zrobiłem filmu. I powiem wam, to jest dla mnie najlepsze, co może być z tego wszystkiego. Nawet bez uraz, tak powiem, to jest lepsze jak tamte wallboxy. Znaczy, zgodzę się i nie zgodzę, bo mniej inteligentne, natomiast na pewno dużo bardziej przydatne, szczególnie jak dużo jeździmy. O to chodzi, o to. Tu, czy tam, czy jeszcze gdzie indziej i mocy nie brakuje, bo to jest 32 ampery po prostu nawet na jedną fazę. Na jedną fazę i 24 ampery. Tylko właśnie z tej wtyczki chyba, nie? To jest 32 ampery. tak jest. Tutaj mamy siłę 16 amperową i siłę 32 amperową. Mamy domowe zwykłe gniazdko i co jeszcze ciekawe, mamy wtyczkę typu męskiego do Type 2, czyli możemy się też naładować z publicznego słupka ładowania. No to właśnie, tak. Na wszystkie okazje, że tak powiem, po prostu. Wystarczy nam to urządzenie. Urządzenie też ma wieszaczek, możemy sobie w każdym momencie to zdjąć i zabrać ze No sobą. to u mnie właśnie już jest tak zamontowane, że sobie ściągam albo zakładam i ściągam albo zakładam, jak mi trzeba wrzucam do auta, jak nie trzeba to jest zawieszone jako ładowarka. Ja sam osobiście też mam to w samochodzie, oczywiście w domu mam wallboxa, więc w domu nie korzystam z tego, natomiast w podróży czy gdzieś jadę zawsze się to przydaje, bo różne gniazda spotkamy, czasem spotkamy zwykłe domowe, czasem siłę i warto być na to wszystko przygotowanym. Słuchajcie, no na razie temat wyczerpany, jak się coś pojawi, to ja wam o tym na pewno dam znać. Także na bieżąco. Ja dziękuję serdecznie za współpracę. Dzięki. I lecimy dalej. Dzięki wszystkim. Teraz poszło. Słuchajcie, taki temat, bufory. Dzień dobry. Tam tu, no zwykły baniak, niby na wodę, nie? A, tak mówią. Zwykły baniak na wodę, Niezwykły. ale tu jest tu jest enol, czyli ekologiczny, Nie, bardziej elektryczny. elektryczny. Elektryczny to jest auto, nie zbiornik. Ale też może być, Zbiornik jest na wodę. może być też hybrydowy magazyn ciepła. Oczywiście. Znaczy no,
mojego doświadczenia kanału wiecie, że z buforami można robić wszystko, tak naprawdę. O, można nawet i więcej. I może się coś takiego u mnie pojawić, coś specjalnego, tak naprawdę. Powiem Ci szczerze, że fajnie bym zamienił te wszystkie Twoje zbiorniki na jeden. Nie, Na radę. za mało, nie, tych zbiorników troszeczkę. Ale zobaczymy. To jest na razie tak pomalutku, na krótko. Próbuję te targi ogarnąć, chociaż po troszkę u Ale każdego. to się strasznie ciężko przekonuje. Ja mam, ale on się na pewno kiedyś przekona. Ale widzę, nie wiedzą, że ja mam swoją rację i uparty jak osioł, a później i tak idę w drugą stronę. Wiesz, no nie ma problemu, tak? Każdy, właśnie tym polega Noel. Możesz zrobić co chcesz. Możesz zrobić każdą hybrydę. Nas tylko trzyma fantazja. Ale po co Oj, moja fantazja to jest bardzo... Nie powiem Ci szczerze, co to Ci 3 zbiorniki, jak Ty możesz w jednym zbiorniku... Dwa zbiorniki, jak Ty możesz w jednym zbiorniku zrobić to wszystko, jeden zbiornik do tego. I może tego połączyć jeszcze więcej, żeby ciekło. Po co się ograniczać? No bo ja rozdzieliłem te układy i chcę mieć CO osobno i CW osobno. Ale to i tak będzie połączone, tak jak żeśmy rozmawiali wstępnie. Będzie wspomagane przez ten zbiornik jednak, to nie do końca, pośrednio. To my porozmawiamy jeszcze. Na spokojnie. Także słuchajcie, nowy temat. U mnie się tematy nie kończą, jak mi się pomysłów nie skończy tak naprawdę. O, tak z Noelem się mam pomysły nie skończył. Na pewno. Także lecimy dalej. Dzięki. No i rozpoczynam wycieczkę. Może nie będzie dużo materiału, bo tylko to, co mnie zainteresowało. Bo wiecie, jak na to targi są pompy ciepła, panele, no i wszystko. Pasmo maślane, jak to mówią. Ale czasem się trafią takie inne ciekawości z elektromobilności. I tutaj tu mamy już taki pełen skład. I fajnie to wygląda, powiem wam. Nawet nie miałem nigdy z tym styczności, ale samo stanowisko mnie zaciekawiło. Już taki buggy by się powoził napędem elektrycznym i to wszystko musi mieć konkretnego kopa. Także fajny taki polarisek, powiem wam. I słuchajcie co? Idę dalej. Temat czegoś, czego nie znam i nie mam je przetestowałem. Mam cię. No zawsze nie, a później najmądrzejsze ze wszystkich. No dobra. Słuchajcie, jedyna na całych targach turbina, a wiecie, że mi turbiny tak naprawdę tylko w moim imperium brakuje. I może tak pokrótce. Nie, pierwsze, dlaczego ono ma krzywy ogon? Spadła wam z tego, z palety, czy jak? To jest konstrukcyjne rozwiązanie. Czekaj. Uruchomą tutaj lotkę, No żeby właśnie. jak najlepiej ustawiać się do kierunku aktualnego wiania wiatru. Tak, a jak jest z hamulcem tutaj? Hamulec mamy elektryczny, Cześć. sensor hamujący, gdzie automatycznie po przekroczeniu dozwolonej prędkości, w przypadku turbin Falcon to jest 25 metrów na sekundę, turbina zostaje wyhamowana Rozumiem. na czas, który ustawimy. Obecnie ustawiamy na 5 sekund. Po 5 sekundach turbina zostaje z powrotem uwolniona. I cały czas czyta, nie? Cały Za czas duży czyta. wiatr. Kontroler czyta, z jaką częstotliwością Ono ma osobną stację jeszcze pogodową swoją, czy wszystko nie z czyta, siebie bierze, nie tak? czyta na podstawie stacji pogodowej, czyta na podstawie częstotliwości obrotu tutaj śmigła turbiny. Czyli bierze wszystko z siebie, tak? Wszystko bierze z siebie. Kontroler steruje tą turbiną na podstawie właśnie częstotliwości, zadaje obciążenie turbinie. Jest 7-stopniowe obciążenie. O, ja wiem, czyli kaskadowo po prostu dociążanie, Kaskadowo, obciążanie. dociąża, No bo jak my damy od razu, to on stanie dęba i tyle, nie? Dokładnie, dociąża liniowo względem prędkości wiatru. Początek pracy zaczynamy w przypadku tutaj tych turbin Falcon 1,5 kW, to jest około 3,5 metra na sekundę, to są pierwsze produkcje znikome. Ja mam na razie średnią 1,5 metra, jak mierzę miesięcznie. Średnia, ale wieje mocniej. Powiem panu z doświadczenia, średnia roczna powyżej 4,5 miesięczna na razie, miesięczna. No to jeszcze trzeba trochę... I w okresie wiecznym. No to nie, to jest mega sowe warunki. No właśnie. Trzeba otwarcie mówić, turbina nie jest dla każdego. Lokalizacja jest ważna, to nie są instalacje fotowoltaiczne, że wystarczy sprawdzić, czy jest zacienienie, skierować w odpowiedni kierunek. Dlatego poszedłem Solar Trackery i śledzę słońce. Można śledzić słońce. Ale tutaj, no, brakuje mi tego. Tutaj oprócz działki, ważne jest też co jest na kolejnej działce, jakie jest nasze otoczenie, bo jeżeli jesteśmy działka zalesiona, czy nawet te zalesienie jest w długości 50 metrów, czasami się wydaje, że to jest niedużo, że to jest dużo w sumie, bo klient mówi, o panie, ten las to jest daleko, ale wiatr jest podnoszony i nim on opadnie ponownie,
to fizycznie trzeba przeliczyć i zobaczyć, czy ten wiatr złapie. Ja mieszkam między Dółką Remonową, tam jest wiatraków na górach mnóstwo, a ja mieszkam w takim po prostu w tym dołku. I to wszystko idzie górą, no to nie. A do mnie nie, a u mnie podciśnienie jeszcze to robi. Tutaj pan zaczął dobrze, żeby zweryfikować stację pogodową, ale jak pan już mówi, że przy obecnym okresie ma pan 1,5 metra, no to no, nie wróżę panu miłego zaskoczenia, że będzie to wiatr odpowiednio pod turbinę. Ale montaż dla samego montażu też jest jak najbardziej konieczny. A trafę sobie postawię, żeby jeść. Może pan postawić sobie pytanie właśnie, bo to tak ja cały czas, chodzi o ten rezystor hamujący, czy nie można go użyć jako, jeszcze, żeby na przykład, bo wiem, że on emituje ciepło, to mógłby pomieszczenie zagrzewać, ale można by było go w wodę w bufor wsadzić? Były też próby zastąpienia rezystora grzałką. No właśnie. Tylko dlaczego nie jest to jakby w ogólnej ofercie? Nie, to jest ważne pytanie. Można, tylko nie każdy klient ma możliwość tej grzałki gdzieś śpiąc. Ja bym miał. Pan ma. Ja bym miał. To można to indywidualnie dobrze. Już dobrze. Można właśnie to ciepło spożytkować, a nie pójdzie na straty. Jeżeli jest taka możliwość u danego klienta. Pamiętajcie, turbina nie zawsze się kręci, jak mocno wieje, musi hamować. No też pamiętajcie, jak słabo wieje, jak się turbina kręci, to też nie zawsze, że produkuje. Dopiero pierwsze obciążenie generuje. Właśnie, a tak to wolny bieg. Ona jest na jałowym biegu i ona się kręci, klient myśli, o już jest produkcja, a to dopiero kontroler musi dać jej obciążenie, żeby niekiedy tak jest. Niekiedy może być też sytuacja, też trzeba uważać, bo prędkość wiatru to jest jedno, ale my to na to mówimy eliminacja brudnego wiatru, czyli wiatru, który w krótkim okresie wieje z różnych kierunków. Wiem. Przy turbinach poziomych to jest też zabójstwo. Szuka wtedy też. Zabójstwo, ponieważ ona cały czas szuka i też nie mamy tej produkcji. Pionowa wtedy pionówka, która nie pionowa mniejszą też jest. Ale pionówki, jeżeli jest wiatr czysty, uzyskują połowę tego, co poziomy. Więc mamy to, tu musimy albo w tą. Do każdego klienta podejść indywidualnie i dobrać mu to, co on potrzebuje, ale doradzić też mu, co jest dla niego najlepsze, bo tutaj musimy iść wielotorowo, myśleć całym tutaj dlatego jest tak mało turbin. Szeregiem punktów. Dlatego to jest nowy produkt. Możemy się pochwalić, że Falcon to jest jedna z nielicznych turbin, która mamy możliwości wpięcia do wszystkich sieci energetycznych, czyli robimy on-gridy, czyli nie są to jakieś... Ja w on-gridzie, bo ja mam do bufora ładowanie przez grzałki. Tak, to tylko na okres ten, co teraz brakuje. Ale jeżeli jakiś klienci na szerszą skalę decydują się na on-gridy, mamy możliwość to zrobienia za pomocą 2 falowników. Mamy kontroler TWERT polskiej produkcji, który jest tylko pod turbinę, lub falownik hybrydowy DE, który daje też drugą możliwość. Pod MPB Tracker wchodzimy jedną wejściem z turbiny, a po drugim MPB Tracker możemy podpiąć na przykład pod agregat. Nie. Aha, ale nie, wejście agregatowe, nie? Przerabiacie MPPT kontroler produkcję z turbiny przerabia na prąd stały i normalnie wchodzimy pod jeden MPP Tracker do... Czyli macie po drodze jeszcze urządzenie, które oszukuje falownik. No bo musi coś sterować, bo sam falownik DE nie jest w stanie sterować turbiną, zadać jej obciążenia. Ja byłem tak, że przeważnie był osobny jeszcze falownik po prostu do turbiny, nie? To musiał być, a tutaj można taką stronę. Dobra, ja dziękuję bardzo i idę dalej. Zobaczcie, ja tylko dzisiaj ciekawostki i coś ciekawego dla Was. Zobaczcie, jak wygląda zbiornik do środka, ale nie byle jaki zbiornik. Taką wężownicę mało kto spotyka. Ona jest żebrowana po to, żeby zwiększyć powierzchnię oddawania, ale z tego co wiem tutaj od Pana jeszcze jest turbulentna, czyli w środku jest tak skręcona, żeby ta woda jeszcze takiego biegu nabrała i jeszcze bardziej oddawała. Także tak to wygląda od środka. Mało kto może to zobaczyć na żywo. Na schemacie to nie oddaje rzeczy, ale widzicie, jak mogą być poukładane te wężownice. Wejścia na zewnątrz są standardowe, to możemy łączyć jak chcemy. Ja też mam zbiornik na 3 wężownice, są spięte wszystkie razem, ale zawsze można osobno, czyli ile macie źródeł, tyle możecie pod to wszystko podpiąć. Kolejna rzecz, która mnie, słuchajcie, zainteresowała, ja się zastanawiałem, czy to jest panel słoneczny, czy to jest kolektor solarny. I tak trochę mnie zmyliła ta poświata tego wszystkiego, a to jest kolektor powietrzny. Zobaczcie. Takie jak Wy budujecie z puszek i innych rzeczy. Tam są wentylatory, wciąga powietrze i tutaj górą nam wyrzuca powietrze. Także ciekawy, gotowy pomysł. Powiem Wam, nie widziałem jeszcze gotowych takich powietrznych kolektorów. Ale no, ja tutaj bym wsadził jeszcze nawet i, że tak powiem, albo fotowoltaikę, albo układ solarny. Takie kombo, bo to dalej są temperatury po prostu.
Widzę, że szyba jest solarna, także absorber jest konkretnie. No powiem wam taka ciekawostka. A tutaj mam Sunsinka i Sunsinkiem jeszcze niedługo może się coś u mnie pojawić, ale na razie to wszystko jest w fazie projektu. Lecimy dalej. A dla tych, co się znudzą zwiedzaniem, mamy tor wyścigowy i można się też fajnie pobawić. Temat też dosyć ciekawy, powiem wam. Tylko ja bym chyba to na standardowych panelach zrobił, ale przęsło już gotowy bloczki, czyli nasza fotowoltaika tak zwana na płoty. Teraz coraz bardziej będzie częste. W nowym rozliczaniu trzeba łapać każdą energię, a okres przejściowy zimowy jest najlepszy do łapania energii właśnie z pionowych powierzchni. Także lecimy dalej. No i tutaj mamy coś dużego, słuchajcie, wiertnica. A z racji tego, że no, cały czas mi chodzi po głowie gruntowa pompa ciepła, no to u mnie chyba wychodzi tylko kolektor pionowy, bo znowu rozburykać całe podwórko to nie ma sensu. Ale bardzo fajnie takie urządzenie zobaczyć tak po prostu tutaj, nie? Ja lubię takie techniczne rzeczy, hydrauliczne no i w ogóle. Także fajny temat. Fajne. Dobra, lecimy dalej. I słuchajcie, tego szukałem jeszcze panela, to cały czas mnie tutaj zaczepiają chłopaki od Noela. Panel na zadaszenia, na agrofarmy, że tak powiem, bo taką połóweczkę macie. Zobaczcie, panel wysoki, ile on ma? Nie ma to pisane, no ale ma 2,5 metra na pewno, tak na 120 i taki standardowy wymiar. 375 W i macie trochę światła, a trochę fotowoltaiki. No powiem wam, pierwszy raz widzę coś takiego na żywo, nigdzie nie było jeszcze na takich targach, także taka ciekawostka. I panel dodatkowo jest bifacjalnym. This is bifacial, yes? Bifacial? Bifacial, yes. Oh, it's chłopak in French. Welcome. Także bifacjal jeszcze to, co wam się odbija od ziemi po prostu, nie jak jest farma i inne rzeczy, no łapiecie z dróg stron. Także bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, no targi duże, ale nic ciekawego nie było, także na sam koniec z ciekawymi ludźmi, że tak powiem, niech się targi nie obrażą, ale niestety, jak ja mówię, masło maślane i więcej maszyn budowlanych tam nagrywałem, jak tej całej fotowoltaiki i innych rzeczy. Bo ty byłeś w hali G, to były hali budownictwa obok. Tomek pomylił halę i idę dalej, ale fajne rzeczy. Nic nie było z fotowoltaiki, ale to po prostu poszedł na inne targi. Nie no, nas już ciężko zaskoczyć czymkolwiek w tym temacie po prostu i też nie ma jakoś takich tematów. To, co mnie zaciekawiło, to wam pokazałem po prostu, a tak to bym chodził 2 godziny, nagrywał i dalej to samo, co już widzieliście, albo co jest u mnie pod domem, także no, nic takiego ciekawego nie było. Mnie zaskoczyły 2 rzeczy albo 3 rzeczy, ale to na moim kanale zobaczycie sobie te rzeczy i będziecie wiedzieli, co było ciekawego. Także... A ja nie zdążyłem tak dokładnie obejrzeć wszystkiego, to u mnie też zobaczycie tam, co mnie tam zaciekawiło. U wszystkich jak do wyjdzie, to całe targi prawie. Jak nie było nic ciekawego, ale my ale nie chodzi o to, czy nie było nic ciekawego, tylko dalej jest jedno i to samo i ciężko nawet z 7 hal wyciągnąć było już coś konkretnego. Jak jedzie na targi fotowoltaiczne i się dziwi, że są panele fotowoltaiczne i falowniki, no to współczujemy. No możecie. No taki typ, nic nie zrobił. Parę powiedzmy nowości było. Nie, było. To, co mnie zaciekawiło, to, co mnie zainteresowało z tych nowości, no to szukałem, bo niektóre mi się rzeczy pogubiły i tak w miarę chciałem pokazać, ale kolejnych pomp ciepła, kolejnych paleni to no. Schody ruchome były. Tak? Ale niczym do czego ja chodziłem po zwykłych? No właśnie. Zasłonięte były strefą youtubera. Tak. Także słuchajcie, poleciało, my jeszcze z Hubertem jedziemy dalej, bo od Sławka mamy kawałek kilometrów, także ja dziękuję serdecznie Sławkowi za towarzyszenie nam tak naprawdę, taka trójka 3 muszkieterów pojechało, wróciło, no i Hubertowi, że mnie zabrał oczywiście swoim Jelczem i znowu mu zepsułem pogodę i znowu leje pada, jak gdzieś jedziemy. Ja dziękuję wam, że mnie słuchacie
Dziękuję Wam, że teraz dajecie lajki Tomkowi i pokazuję Wam, widzicie, tutaj taki jest przycisk YouTube'owy i naprawdę Tomek zasłużył ten przycisk, także koniecznie dajcie mu subskrypcję, wyślijcie do znajomych, bo myślę, że warto mieć takiego jak Tomek YouTubera w Polsce, no bo gdyby on mieszkał w Ameryce, to gwarantuję Wam, że miałby już 1 milion subskrybentów i byłby znany na całym świecie. Pewnie tak. A w Polsce to zależy tylko i wyłącznie od Was. Także patrzcie, tutaj takie coś jest. Wystarczy dać subskrypcję. No przepraszam, ja się zawsze nie wyręczam Tomek jest inni, tylko skromny wszyscy mnie pchają w tą I o tym stronę. nie mówi, o tym nie mówi, a to jest ważne, bo naprawdę to, co on robi i zresztą widzowie, którzy byli obecni na tych targach, którzy byli obecni, naprawdę bardzo, bardzo dużo pytań mieli do niego i otrzymali bardzo dużo fajnych odpowiedzi, także do Huberta też mieli pytania. Za mało było czasu, jak zawsze. To są naprawdę ludzie bardzo, bardzo ciekawi, mądrzy i mają doświadczenie, bo mądrość wiadomo, że mają, ale doświadczenie mają, to jest najważniejsze i potrafią rozwiązać bardzo ciekawe fotowoltaiczno i jeszcze nam się magazynowo, chce tak, dalej. I jeszcze im się chce dalej jechać do domu. Też. Także pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć.